You're about to photograph a mountain goat from 20 feet away. And you're complaining about being cold. Your car is going. What? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Wait, let me get on the other side. It got knocked into neutral. Or maybe it was in drive. Maybe I think you left it in drive. maybe If I it left was in drive. neutral, you would be rolling the Right, other it would've way. rolled down, yeah. Oh my god. David's like, your car is going. Whoa. Oh, you stopped it in time. We're good. Your car drove off the first. We're all right. Dobra, to spróbujemy przejść do sedna tematu, że tak powiem. Jak się żyje w Boulder i za jakie pieniądze można tutaj przeżyć? Życie w Boulder jest przyjemnością, ok? Oczywiście, jeżeli możesz sobie na to pozwolić, tak? Ja jestem obecnie w związku małżeńskim, mam 2 małych dzieci i muszę powiedzieć, że to jest głównie to, co ja robię. Ja jestem z dziećmi w domu. Mój mąż jest tą osobą, która zarabia pieniądze i utrzymuje naszą rodzinę. Mimo to ja sobie oczywiście zdaję dobrze sprawę, jakie są koszta życia w Boulder. Oprócz tego mieszkaliśmy w bardzo wielu miejscach. My jesteśmy taką rodziną, która się często przenosi. Mieszkaliśmy w bardzo niesamowitych miejscach, fancy, mieszkaliśmy w normalnych miejscach, obecnie mieszkamy w normalnym domu, więc normalnym... Wymień kilka z tych miejsc, gdzie mieszkaliście. To znaczy Boulder, mieszkaliśmy w tak zwanych fancy neighborhoods, tak? Aha, czyli po prostu w okolicach W obrębie Boulder, Boulder, tak, także ceny może troszeczkę są zróżnicowane, ale zazwyczaj to są wysokie ceny. Teraz mieszkamy niedaleko uniwersytetu, w Ranch House, który jest w sercu studenckiego miasta, bym powiedziała. Bardzo fajny neighborhood. I płacimy 2000, ok? Za wynajem. Za wynajem tego domu, tak. I to jest, to znaczy, tak jak mówię, ciężar tych wszystkich kosztów tak naprawdę spada na mojego męża, ok? I z tego, co ja rozumiem, to jest dużo, tak? To jest dużo pieniędzy. Nasz dom nie jest jakiś super fancy w tym momencie, także to nie jest coś takiego, że mamy jakiś super nowoczesny dom, ani nic takiego, ale jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni. Czyli ćma również dojechała szczęśliwie. Szczerze powiedziawszy, reszta podróży ćmy nie została udokumentowana. Ćma opuściła pojazd około może 5 mil od momentu, jak zakończyło się nagrywanie incydentu. Góry i widoki super, ale dla mnie czegoś brakuje w tym krajobrazie. Drzew. Więc spieszę tutaj z wyjaśnieniem. Te 2 ujęcia, które były pokazane w poprzednim filmie, może więcej niż 2, były nagrywane ponad linią drzew. Bo całą zaletą krajobrazu tutaj i dostępności gór w Colorado jest to, że bardzo łatwo można się dostać ponad granicę drzew i pochodzić sobie po tam wysokościach powiedzmy 12, 13, 14 tysięcy stóp i wtedy nie ma już drzew. Na takich wysokościach jedyne rośliny, które potrafią przetrwać, to takie, które potrafią się utrzymać w ekstremalnych warunkach. Dużo mrozu, mało wody, dużo skał, mocne wiatry itd. Jest to tundra, po prostu tundra na tych wysokościach dosłownie. Natomiast wracając do drzew, oczywiście jest ich mnóstwo w Colorado. Drzew ci tutaj pod dostatkiem. Samo centrum miasta Boulder oczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo zielone. Widać to nawet zresztą w tej chwili w odbiciu w oknach lokalu, przed którym sobie siedzę. Wiem, że w poprzednim odcinku nie pokazałem zbyt dobrze centrum Boulder i dzisiaj to trochę nadrobię. Przy okazji rozmowy o cenach i kosztach życia tutaj chcę Wam pokazać trochę więcej ujęć z samego Boulder i jak wygląda centrum miasta. Także koszta tego, ja bym powiedziała, że jeżeli chcesz mieć dom w Boulder, to jest minimum 2000. My mamy tak zwany, ja bym powiedziała deal, bo mieszkamy troszeczkę w okolicy studenckiej, może nie do końca najbardziej pożądanej dla rodzin, są rodziny, ja jestem bardzo szczęśliwa z tego faktu, że są tam inne dzieci, które mogą się bawić z moimi dzieciakami, ale mieszkaliśmy też w bardziej, że tak powiem, lepszym neighborhoodzie koło Boulder Reservoir. Tam
płaciliśmy 2500 za piękny dom z jednym akrem ziemi. Także bym powiedziała, że jeżeli chcesz mieć dom, to musisz minimum 2000, a 2000 to jest deal w Boulder. Tak? No i teraz codzienne życie, prawda, czyli poczynając od powiedzmy tam zakupów spożywczych, poprzez jakieś tam inne koszty utrzymania, jakbyś to ubrała mniej więcej w kilka liczb, żeby tak dać ludziom dobry obraz I tego. think we're taking a break. O. Cena paliwa na stacji benzynowej zaraz za granicami miasta Boulder i praktycznie tak samo jest w samym Boulder. 3,249 za 8,7. 8,7 to tutaj jest standardowe paliwo, jeśli ktoś by jeszcze nie wiedział. Wiem, że to jest zupełnie inne niż w Polsce, ale 8,7 to jest zwykły standard, który się leje do większości samochodów. Jak ktoś ma BMW, Mercedesa albo Audi, to musi lać lepsze 9.1 albo 9.3 i wtedy jest o wiele droższe, więc to też ma znaczenie. Dla porównania, na przykład w Maryland w tej chwili, tam gdzie my mieszkamy, paliwo jest 8,7 mniej więcej za 2,89 za galon, a tutaj jest 3,24, 3,249, 3,25 praktycznie, więc jest różnica, jest trochę różnica. Z tymi cenami paliwa w Stanach to jest tak, że Stany mają inne podatki na paliwo, inne jakieś tam regulacje i drobne przepisy, które sprawiają, że w różnych stanach są bardzo różne ceny. Często na przykład ludzie, którzy mieszkają na granicy stanów, jadą kilka tam mil więcej do innego stanu po to tylko, żeby sobie taniej zatankować. Sam tak kiedyś robiłem na początku. We searched for a house for over a year, so I got in the habit of looking at real estate every morning, and now I'm still in that habit. And I have friends who are looking to cash out of their houses because they bought before, they bought in like 2012 or 2010, and now their houses have like doubled in value. So they want to sell that and get a house that's less than what their current house would cost now, and be able to have a smaller payment. So, are you telling me that the prices of houses in Boulder doubled within the past 8 years? Not all houses, but some. The houses in the best locations. Czy na przykład, nie wiem, można tu przeżyć za 5,000 miesięcznie, czy trzeba mieć 12,000 miesięcznie na To znaczy, jeśli chodzi o sytuację mojej rodziny teraz, w tym momencie, to jest, że tak powiem, nie najbardziej idealna, bo w zeszłym roku mój mąż stracił troszeczkę biznes, który robił i tak naprawdę jesteśmy w fazie recovery, tak? Także próbujemy trochę oszczędzać. Także, no nie wiem, jeśli chodzi o jedzenie na przykład, no to ja widzę, że nie jestem rozrzutna w tym momencie w ogóle, ale bym powiedziała $800 to jest taki totalny minimum, ok? Z tego, co się nauczyłam, moje doświadczenie, gdybym miała, nie wiem, 1200 albo troszeczkę więcej, to by było troszeczkę luzik, nie? A teraz, tak jak dla mówię, rodziny, 4 osoby. dla rodziny, tak. Ja mam dwie małe dziewczynki i mój mąż. Także to jest to. My teraz, mimo że lubimy bardzo wychodzić na obiady i na drinki i tak dalej, to tego nie robimy aż tak dużo. Także nie wiem, ile to by nam, pewnie minimum $500, gdybyśmy chcieli wychodzić, kiedy nam się chce, ale teraz aż tak bardzo tego nie robimy. Pytałeś, ile by to wynosiło. Mi się wydaje, że to, co my wydajemy na miesięczne nasze życie z samochodami i z ubezpieczeniami i z, nie wiem, elektrycznością i tak dalej, to jest prawie 5000. I to jest życie dosyć, bym powiedziała, skromne i na boulderowskie warunki to jest trochę poverty level.
Nie wiem, jak to wygląda w innych częściach Stanów. Ja zawsze porównuję to do Polski, mimo że już długo tam nie mam. I mi się wydaje, że to jest strasznie dużo pieniędzy. No, 5 tysięcy, tak? Do Polski to jest No, bardzo dużo. ale ja nie do końca wiem, jakie są koszta życia, nie wiem, gdzieś indziej w Na Boulder. pewno są wyższe w centrum Warszawy niż Tak, w jakichś tam ale mówię, górach, 5 w których tysięcy, ja pochodzę. może troszeczkę mniej, ale naprawdę 5 tysięcy to jest minimum. I tak jak mówię, Boulder to jest uważany za poverty level, nie? Teraz czas dać odpowiedź na pytania z poprzednich odcinków. Dlaczego Bloni jedzie sama z Colorado samochodem na wschodnie wybrzeże beze mnie? Dlatego, że nadal nasz podstawowy biznes to fotografia weselna. Cały powód przyjazdu tutaj to było wesele, które fotografowaliśmy wczoraj, w sobotę. Sezon weselny jest w pełni i teraz we wtorek już za 2 dni, zaczyna nam się 5-dniowe hinduskie wesele w Filadelfii. Planując ten wyjazd, po prostu obawialiśmy się, że nie zdążymy na nie wrócić i jedno z nas będzie musiało lecieć w drogę powrotną szybko, żeby być na pewno na 100% na wtorek z powrotem na wschodnim wybrzeżu. Ponieważ Sheridan jechała z nami, to do Bloni i ona mają teraz okazję pobyć trochę ze sobą i odbyć tą epicką podróż przez połowę Ameryki. Matka i córka razem w samochodzie. Podzielą sobie to na 3 odcinki, mogą jechać przez 3 dni. Myślę, że dadzą radę, nie będzie problemu. A ostatecznie stwierdziliśmy, że to jest lepsze wyjście z sytuacji. Coś trzeba było postanowić i tak postanowiliśmy. A czy uważasz, że ogólnie, żeby to tak po prostu na skali życia w USA gdzieś umieścić, że Boulder jest na wyższym poziomie niż średnie miasta w To Stanach? znaczy, ja wiem, że jest na wyższym poziomie. Tak jak mówię, moja obecna sytuacja jest taka, że my naprawdę zaciskamy troszeczkę pasa w tym momencie. Także żyjemy na te 5 tysięcy i nawet czasami to jest niełatwe. Jeżeli byś porozmawiał z innymi, pewnie bardziej przeciętnymi rodzinami, które przyjeżdżają tu pewnie z Chicago i są gotowe na to, co tutaj Boulder wymaga, to pewnie byłoby to więcej, zdecydowanie więcej. A dużo jest Polaków w Boulder? Ja myślę, że jest dużo. Nie wiem liczebnie, ile ich jest. Nie wiem, czy jest ich 200 czy 500. Może, nie wiem, ale ja znam dużo Polaków tutaj, bo mnie bardzo zawsze ciągnie do Polaków. Ja jestem taką osobą, że ja po prostu się dobrze czuję z Polakami. Dlatego zawsze ich znajduję. Jest tu również dużo ciekawych zwierzątek. Dużo ciekawej zwierzyny jest tutaj, różnych górskich mieszkańców. To przed nami na przykład statko górskich kozic, koziołków. Górskie koziołki zaraz przed nami. Tak może z 10 metrów, może mniej. It's so cute! You're about to photograph a mountain goat from 20 feet away, and you're complaining about being cold. Your car is going. What? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Wait, let me get on the other side. It got knocked into neutral. Maybe it was in drive. I think you left it in drive. Maybe If I it left was it in in neutral, drive. you would be rolling the Right, other it would've way. rolled down, yeah. Oh my god. David's like, your car is going. Your car is going. Your car is going. No clue. I thought you meant it was still running, and I was thinking, right, I left it running, and then I looked at it, and it was going, and I If was he had like, been a little more frantic about it, I would have noticed something was not right. But I was like, oh, it's going? Okay. without us, Yeah. it's going uphill. Jak wygląda klimat w Boulder? To jest coś, co jest dla Polaków absolutnie jak w raju? Znaczy w raju. Klimat jest lepszy niż w Polsce, ok? Dlatego, że jest słońce, tak? 300 dni w roku jest słońce i to jest prawda. I tego się nie da pobić. Acz klimat jest dosyć intensywny, ponieważ jest sucho, jest bardzo sucho tutaj. No to jest ciężkie dla skóry, nie wiem, dzieci mają egzemy i tak dalej. Oprócz tego, no zima, mimo że daje dużo przerw, kiedy to słońce wyjdzie, to jest taka sytuacja, że spadnie 70 cm śniegu, nie? Ten śnieg zostanie przez 3 dni i osuszy się w ciągu 3 dni i nie będzie po nim śladu, ale jednak to są takie intensywne skoki.
Zawsze mówimy, że welcome to Colorado, nie? Dzisiaj było na przykład, nie wiem, 25 stopni, a jutro jest -3, nie? I to jest dosyć normalne tutaj w pewnych porach roku. Because it's all What was built that like beep? this. Cars in park? That was I left my lights on. Okay, it's in park. I checked. It's in park. Parking Safe. brake is on. We're safe. My car shouldn't go anywhere now. Dwie sprawy. Jesteśmy teoretycznie na szczycie. Praktycznie do szczytu zostało jeszcze 15 minut spaceru. Idzie się tam, przede mną, na samą górę. O tam właśnie, tam, mniej więcej tam. Powietrze jest tutaj trochę rozrzedzone, trochę bardziej rozrzedzone niż u podstaw tej góry, więc powiedziano mi, że łatwiej tu stracić oddech, co za chwilę przetestujemy podczas naszego marszu. I jest tu również o wiele chłodniej niż było u podstaw tej góry. No, w mieście Boulder w Colorado panuje teraz lato i jest bardzo ciepło, a tutaj jest tak dosyć chłodno u góry. Nie jest super zimno dzisiaj, ale na pewno człowiek sobie wyraźnie może uzasadnić, skąd się bierze tutaj ten śnieg. Ci goście tutaj to w ogóle się nie boją, stoją od nas tak może z 5 metrów. A w końcu czego mają się bać? To my jesteśmy na ich terytorium, a nie one na naszym. Castle in the sky? This is cool. Did you read about it? No. It says it was the highest structure in the world when it was built. Często to jest właśnie tak, że ja bardzo się dobrze czuję latem, mimo że jest gorąco, to jednak jest wibrująco, jest dużo ludzi, którzy przyjeżdżają z Europy, z południowej Ameryki i z innych części świata. Mi to bardzo odpowiada. Ja jestem taką osobą, która jest bardzo otwarta na ludzi, na inne kultury i my to w Boulder dostajemy. Acz wszyscy ci powiedzą w Boulder, że nie ma tutaj na przykład ludzi czarnych. To jest prawda. Nie ma ludzi czarnoskórych. Powinno się to zmienić. Ciekawa sytuacja. Ciekawa, taka jest prawda. Nie będę wdrążać się dlaczego. A czy tak jest, że tej takiej zróżnicowania takiego etnicznego nie ma, nie? Jeśli chodzi o kolory skóry. Mhm. A jak myślisz, traktują Polaków tutaj? Amerykanie albo jacykolwiek inni ludzie w Boulder? Czy mają do nich jakiś inny stosunek niż do przeciętnego człowieka, czy traktują tak samo? Bardzo otwarty. Bardzo otwarty. Ludzie tutaj są naprawdę szczerze zainteresowani tym, skąd jesteś, są zafascynowani faktem, że ty mówisz innym językiem, nie traktują cię, ja nie wiem, bo w Polsce może Europa jest może troszeczkę podzielona, tak, na wschodnią i zachodnią. Ludzie zdają sobie sprawę, że Polska jest w Europie Wschodniej, a czy jednak traktują cię jako Europejczyka, przynajmniej takie jest moje odczucie. Ja zawsze się spotkałam naprawdę z doskonałym odbiorem tego, że ja jestem z Polski. Ludzie są ciekawi, zadają pytania. Ja uwielbiam fakt, że ja mam akcent, bo to jest zawsze furtka do tego, żeby zacząć konwersację. Tak, ja to uwielbiam, naprawdę. Ja się nigdy nie chowam z faktem, że jestem z Polski. Elevation check. We're supposed to be 14,265, meaning 56 because somebody jumbled the numbers on the sign above the sea level. So Karen,
What is your elevation check app saying? We have offices all over. So our 14247. Malvern is our. Yeah. Not sure if the app isn't correct or the sign isn't. I'm gonna take the sign because it says we're higher than your app. Well, you're higher than me though, so. All right. So right here it says 256. 14256. So this is Which I correct. think is right. They put those arrows there. 14256. Yeah. Amazing. Ostatnie pytanie chyba moje, czy uważasz, że tutaj się żyje zdrowo? Czy jest nacisk na to, żeby tu żyć zdrowiej niż w innych miejscach? Jest, absolutnie. To jest bardzo ciekawy temat, bo na pewno wiesz, że w Stanach są różne społeczności takie, które są bardzo zdrowe i zdecydowanie Boulder należy do jednych z nich. Jest duży nacisk na to, żeby wiedzieć na temat zdrowego odżywiania i na temat na uprawianie sportu i tak dalej. A ja też się tego nauczyłam tutaj w Boulder i staram się żyć zdrowo, acz widzę drugą stronę tego, nie tak bardzo piękną, bo czasami wydaje mi się, że ludzie troszeczkę się gubią w tym i wydaje im się, że to jest odpowiedź na szczęście w życiu, tak? Jeżeli ja będę, że tak powiem, odżywiać się tylko zdrowymi rzeczami i uprawiać sport codziennie, to będę szczęśliwym człowiekiem. Tak, Boulder jest wspaniałym miejscem, naprawdę. Przyjeżdżajcie tu ludzie, ja rozumiem, dlaczego ludzie przyjeżdżają, ja to doskonale rozumiem. Acz ma drugą swoją, że tak powiem, ma drugie swoje oblicze. Czasami czuję, że Boulder jest troszeczkę taki na sterydach, nie? Jest duży nacisk na różne rzeczy, tak? Albo narty, o mój Boże, wszyscy jeżdżą na narty, tak? Się biją ile? 30 dni w roku, 60 dni w roku, nie? 120 dni w roku, o! Muszę się, że tak powiem, w to wciągnąć i się w to wciągasz. I to jest fajne, acz czasami... Trochę śmieszne. Czasami trochę śmieszne, takie, no. Dzięki wielkie za Okej, rozmowę. dzięki, Super, bardzo dzięki. fajnie, że się zgodziłaś, bardzo miło Cię poznać. Miło Was poznać Mam także, nadzieję, dziękuję że- Wam bardzo. Tak, nawiasem mówiąc, nasze spotkanie z Ulą odbyło się w ogrodzie tak zwanego Dushanbe Tea House. Jest to bardzo fajne miejsce tutaj w Boulder. Nakręciliśmy cały odcinek o nim kiedyś wcześniej, więc jeśli chcecie zobaczyć, to tu jest link. Zachęcam, oczywiście, bardzo ciekawe miejsce. No to teraz schodzimy już w dół do samochodu z powrotem i właśnie mnie poinformowano, że mamy 2 godziny drogi samochodem z powrotem do domu Karen w Boulder. W domu u Karen się zatrzymaliśmy na cały ten pobyt i jakoś tak zupełnie do mnie nie dotarło, że aż 2 godziny od jej domu jesteśmy. How did it really happen that we're 2 hours from your house? I don't get it. It didn't feel like it coming this way. I know, it goes fast, but it took 2 hours. She's on. I am coming. On the other side there. What are you doing? Fixing my shoe. Although I'd rather be in a bad smell than next to a rambling not Nie wiem, co człowiek myślał, trzeba było jakieś lepsze obuwie wziąć, chociaż tak prawdę mówiąc to był taki łatwy spacerek i nie wymagał żadnego sprzętu górskiego do wycieczek górskich. Sheridan, Because the light shining on it. What? how is your Colorado experience so far? Cool. I had to think about that question for a second. So what did you think about it? Cool. Was it what you expected or better or worse? Do you know any other exclamatory words but cool? Cool. Well,